Witam serdecznie i zapraszam do obejrzenia najnowszego tutorialu. Opowiem w nim o kroju Scholar. Krój Scholar jest krojem szeryfowym, który powołamy w naszej ramce tekstowej. Spod prawego przycisku myszki wybieram Fill with Placeholder Text, czyli wypełnij tekstem zastępczym. Jako tekst zastępczy pokazuje mi się przykładowy tekst i od razu formatuje się krojem, który został opracowany w predefiniowanych ustawieniach w InDesignie. Jest to krój pary grotesk. To jest bezszeryfowy krój, który wybrałam do prezentacji takiego tekstu zastępczego. Tutaj dla informacji powiem, jak zamiast miniona pojawia mi się ten krój pisma. Minion Pro jest krojem defaultowym, gdy wybieramy tekst zastępczy. Ja tutaj mam inny krój, więc zamykam wszystkie dokumenty i wybieram Paragraph Styles, czyli style akapitowe, i w Basic Paragraph, czyli w stylu podstawowym, ja mogę wybrać z Basic Character Formats mój przykładowy krój pisma, który będzie formatował mój tekst zastępczy. Mogę wybrać, rzecz jasna, wszystkie jego ustawienia. Ja wybrałam w stopniu pisma 10 z interlinią 14-punktową, która została opracowana również przy zamkniętych wszystkich dokumentach w zakładce preferencji programu w skok O. Tutaj wpisałam 14 punktów i dlatego ten tekst, który widzimy przy powoływaniu dokumentu i przy wypełnianiu ramki tekstowej tekstem zastępczym, ten krój właśnie się pojawia. My jednak w tym tutorialu będziemy omawiać krój Scholar, czyli zaznaczam ten tekst i wybieram krój Scholar. Krój Scholar ma szereg propozycji. Mam Scholar Latin, mam również Scholar PE. Mam również Scholar PE Variable, czyli taki krój pisma, który jest projektowany niejako indywidualnie. To są tak zwane fonty zmienne i niebawem o tym opowiem. Natomiast teraz wybierzemy Scholar PE Regular. Jest to niezwykle czytelny krój pisma, który został opracowany przez czeskiego projektanta krojów pisma Dawida Brzezinę i wydany przez czeską odlewnię krojów Rosetta. Ten krój pisma jest przeznaczony do składu wielu rodzajów tekstów. Możemy tym krojem, w związku z tym, że jest niezwykle czytelny, projektować długie dokumenty, na przykład poradniki. Możemy również projektować tym krojem strony internetowe i markę korporacyjną. Jest to niezwykle czytelny krój pisma. I on ma oczywiście różne odmiany. Jeśli my wybierzemy Scholar PE, widzimy, że tutaj mamy szereg odmian. Tak jak mówiłam, możemy wybrać również Scholar PE Variable, czyli font zmienny, który zależny jest od tego, jaką ja szerokość wybiorę indywidualnie, czyli wybieram specjalne narzędzie dla fontów zmiennych, które jest usytuowane obok odmian i poruszając się po tej osi, ja indywidualnie powiększam lub pomniejszam szerokość mojego kroju pisma. To samo mogę zrobić z minionem. Minion również ma tę formę kroju, czyli krój zmienny, font zmienny. Wracając do naszego kroju Scholar Regular, widzimy, że on jest krojem szeryfowym, bardzo pięknie zaprojektowanym. Jest niezwykle czytelny, zarówno w dużych stopniach pisma, jak i w stopniu małym. Ma bardzo ładną kursywę. Dla małego stopnia pisma również jest bardzo czytelna ta kursywa. Krój Scholar komponuje się świetnie z Proximą, ale ma swoją odmianę Sans. Jeśli ja zaznaczę jakiś fragment tekstu,
to tutaj mogę wybrać Scholar PE Sans. I taka kompozycja jest jak najbardziej wskazana. Scholar Sans świetnie komponuje się ze Scholarem PE. Takie pary krojów, które pochodzą z jednej rodziny, bardzo do siebie pasują. Polecam ten krój pisma do składu wielu rodzajów dokumentów. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do obejrzenia kolejnych moich tutoriali.